Witajcie kochani. Pytaliście mnie, jak wykorzystuję pomidory konfitowane, jak już mam zrobione w słoiczkach. Ja w tym roku poleciałam na żywioł, zrobiłam słoików ponad 70, bo w każdego roku jest ich po prostu za mało. Są pyszne, jemy je bardzo często, wykorzystuję je na wiele sposobów. Jak potrzebuję zrobić bardzo szybko jakiś super fajny posiłeczek, chcemy sobie pobiesiadować, to wyciągam konfitowane. Wyciągamy my, wyciągamy dla siebie, czasami dla gości, jak są, żeby zrobić coś ekstra fajnego. Dzisiaj Wam pokażę kilka takich pomysłów, które mam i bardzo często powtarzam, bo to są takie szybkie dania właśnie, żeby zrobić coś na szybko. Czy dla nas na kolację, takiego ekskluzyw, czy dla gości. To są naprawdę super ekspresowe przepisy. Także wiecie, konfitowane się trochę robi, ale potem całą zimę odcinam sobie kupony, tak? I mam super szybkie jedzenie dzięki nim. Bo takie pomidory nie dość, że one mają super dużo smaku, one są trochę jak suszone, ale dla mnie smaczniejsze, pełniejsze. Tu już jest olej albo oliwa, są zioła, jest czosnek, jest chili, jest sól, pieprz. Pomidory są i słodkie, i kwaśne, więc tutaj mamy miks smaków. Sam olej możemy wykorzystać do sałatek, do polania różnych rzeczy, tak jak sobie oliwą nieraz coś polewacie i doprawiacie. Tu już nie trzeba żadnych przypraw. Dodatkowo to macie taki gotowiec, naprawdę super szybki gotowiec na wiele rzeczy. Ja Wam pokażę, bo już przygotowałam wcześniej sałatkę, potem Wam pokażę, jak ją robiłam. Tutaj jest taka fajna, kolorowa sałatka, którą robię z 3 składników. Jest rukola z ogródka ode mnie, którą dzisiaj zrywałam. Są pierożki tortellini, gotowiec ze sklepu, wiecie. Może być też makaron do tego i są właśnie pomidory konfitowane. Nie dokładałam tutaj grama soli, pieprzu, przypraw, oliwy, nic. To są te 3 składniki, mam gotową sałatkę. Drugie to pesto, które przygotowałam z tych pomidorów konfitowanych. Ono ma u mnie taki kolor nie tylko dlatego, że tu są orzeszki i ser, ale też dlatego, że ja uprawiam różne piękne odmiany pomidorków. A wiecie, jaki kolor może mieć pesto, jak wymieszamy pomidory w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym. Z plastyki można sobie przypomnieć, jak się mieszało te kolorki, jaki mógł z tego wyjść. I tak jest nie najgorszy. A tutaj słuchajcie, taka propozycja na talerzyk, fajnie, no zaraz wraca, a tu podstawię pod nosek. Mam tutaj fajną grzankę z pesto, ser mozzarella, pomidorki konfitowane. Potem Wam pokażę, jak mi to szybko poszło. Naprawdę polecam, rewelacja. Takie pesto można sobie nałożyć, prawda, na kawałeczek szyneczki, pozawijać, jakieś tam porobić fajne ozdoby, jak chcecie na stół, czy posiedzieć sobie z mężem, z żoną dla przyjemności, czy z gośćmi, czy na stół wigilijny sobie, prawda, ułatwić temat, dorobić kolejnych kilka dań ekspresowo, lekkich, nietuczących. Nie będzie nas później bolał brzuszek po takich rzeczach. Na pewno jest zdrowe, także polecam. Konfitowane pomidory jeszcze bardzo często używam do podbicia smaku. Słuchajcie, jak potrzebuję zrobić bardzo szybko zupę pomidorową, a chcę, żeby była taka pyszna, to sobie normalnie zupę gotuję, dolewam sobie pasatę, którą mam tam u siebie i trochę miksuję pomidorów konfitowanych, dokładam. I nawet nie trzeba dokładać mięsa, bo to już jest taki smak podbity, śmietany trochę dołożyć, jest super zupa. Albo spaghetti. Wlewam na patelnię trochę tego oleju. Na tym smażę trochę cebulki, dorzucam później te konfitowane, dorzucam pasatę, mieszam, wrzucam makaron, ścieram trochę sera, gotowe. Także polecam. Za chwilę Wam pokażę, jak sobie poradziłam z tym wszystkim, włącznie ze zbiorami rukoli dzisiaj, spod śniegu. Zapraszam. W tunelu mam jeszcze trochę rukoli. Popatrzcie, jakie ładne liście. Gdzieś tu widać, że jest na nich troszeczkę, patrzcie, takie białe robaczki. To są mączliki. Trochę to opłuczę tylko i to wszystko obleci. Ale liście są piękne. Teraz je będę tu wrzucać. Hop. No, w tunelu patrzcie, jakie ładne. Giganty. Trochę pozrywam. Tu jeszcze na krzakach wiszą pomidory. Całkiem ładne i twarde. Ale już tego nie zbieram, bo ich nie jemy. Zerwę tutaj i idę na zewnątrz. Zobaczcie, jak tam się ma rukola. Mam troszkę rukoli w tunelu.
To jest Rockietta siewna, bo jeszcze jest druga roślina, która jest też nazywana rukolą. Dwurząd i niestety dwurząd już w tej chwili nie daje plonu i nie widać listków żadnych, bo to wszystko obmarza, prawda? To jest roślina wieloletnia i nie ma liści. A Rockietta siewna, czyli ta rukola z tymi takimi grubymi, ładnymi listkami, ona jak nie ma bardzo mroźnej zimy, albo jak jest fajna pokrywa śnieżna, czy sobie osłonimy, czy mieszkamy w mniej mroźnej części Polski czy Europy, to ona sobie świetnie radzi przez zimę. U mnie super zimuje, czy jest okryta, czy nie. Tutaj sobie kawałeczek okryłam. Zaraz zobaczycie, bo sama jej jeszcze nie oglądałam. Wyjmę spod śniegu i zobaczymy, jak sobie radzi. Tu już trochę mam. Śnieg jest też fajnym izolatorem. O, i już Wam pokażę, jak wygląda. Opa! Tu jest po prostu zielony, ładny dywanik. Nie wiem, czy widać. Zaraz przybliżę, ale mogę sobie pozbierać na pewno. Już widać, że pełno drobnych ślimaczków jest, bo robią małe dziurki. Już widziałam takie 2-3 mm, ale patrzcie, ona nie rośnie tu taka duża jak w tunelu, ale rośnie, ma się dobrze. Jak będzie troszkę ciepła, to ona za chwilę wystrzeli, a na wiosnę będzie w ogóle przepiękna i bujna. Widać? Widać. Kolor zielony wystaje. Tam wszędzie jest taki zielony dywanik pod spodem. Zabieram to do domu i idę gotować. Dobra, pokażę Wam 4 takie najprostsze sposoby, jak ja wykorzystuję te pomidorki konfitowane. To są pomidory długo pieczone w oleju po prostu, w różnych ziołach, w czosnku i tak dalej. Ja je piekę troszeczkę w wyższej temperaturze niż powinno się konfitować pomidory, ale to i tak trwa 3 godziny, a są pyszne, gwarantuję. Także przepis sobie sprawdźcie, link będzie podany, tak jak mówiłam w opisie. I teraz tak, pierwsze to jest sałatka, taka na szybko, super szybko. Zebrałam dzisiaj w ogródku trochę rukoli. Popatrzcie, jakie piękne liście. Można kupić też inną rukolę, tą taką drobnolistną i oczywiście też ją sobie wykorzystać. Te drobne jak kupujecie, czy macie swoje jeszcze, no to wystarczy je umyć, wrzucić tutaj, prawda, do miseczki, a te większe no lepiej troszeczkę jednak potargać, prawda, na mniejsze kawałki, żeby łatwiej się to potem jadło. Ja sobie ją wcześniej umyłam, obsuszyłam troszeczkę, obciekła. Troszkę tej sałaty trzeba wrzucić. Bo i ona później zmniejszy troszeczkę swoją objętość, jak poczuje tutaj, prawda, ten sos. I zaraz Wam coś pokażę, jakie to jest szybkie. Najdłużej chyba trwa zrywanie rukoli i płukanie jej. No i oczywiście trzeba mieć takie pierożki. Ja sobie kupuję gotowce w takich woreczkach suszone. Poczekajcie, zaraz wezmę z szafki jeden, to zobaczycie. O, tego typu. Tu mam akurat z serem i grzybami. Zawsze kupuję z serem samym, nie z grzybami. No akurat nie było, więc wzięłam jakie są. Mogą być takie, mogą być z mięsem, jakie lubicie. Ja wolę z serem, ale jak nie macie tych pierożków, czy nie robicie sobie swoich, czy takich, prawda, gotowców świeżych nie kupujecie, albo to wystarczy wrzucić tutaj po prostu makaron. Jakieś rurki, muszelki, co tam lubicie. Nie będzie aż tyle smaku. Zawsze można sobie za to troszeczkę serka tutaj dorzucić jakiegoś fajnego. Natomiast też jest super. Ja bardzo często robię z makaronem. Wrzucam makaron, takiej rurki i jest mega. No i co? Wrzucam takie pierożki fru. Czyli mamy już 2 składniki. 2 razy wrzuciłam i gotowe. Tu mamy już otwarte, konfitowane przez moją córcię rano. I co? Łyżki nie mam. Widelec mam pod ręką. I słuchajcie, tu już jest olej czy oliwa, to co tam wlewałam, bo raz robię z olejem, raz z oliwą. Jest pełno ziół, to jest posolone, popieprzone, jest w tym czosnek, jest w tym chili i tutaj nic nie potrzeba. Możecie sobie używać tego jako sosu do sałatek. Nie potrzeba, prawda, tych ulepszaczy ze sklepów, tak, tych mieszanek ziołowych. Nie potrzeba już oliwy dokładać, niczego. Robicie tylko tak.
I co? Gotowe. Można wymieszać. O, ale się zmęczyłam przy tym gotowaniu dzisiejszym. No. Zawsze sobie goście mogą sami przemieszać. I już. O, lepsza była łyżka, nie? Ja to zawsze. Jak wideł nie wezmę, albo grabek, wszystko robię nie tym, co trzeba. Ale jest. Potem sobie domieszam. Nieważne, to już jest gotowe. Nie wiem, ile trwało. Mogliście liczyć. Drugie. Pesto. Lubicie pesto? Najprostsze, najszybsze pesto, jakie może być, to bierzemy słoiczek konfitowanych. Pewnie go nie otworzę. Dobra. Nie mam noża. Otworzy się. Dobrze, zassało. Cyk. I teraz tak. Wrzucamy. Dobrze sobie wyjąć takie grubsze patyki, jak tu miałam z ziół, bo ja zioła wrzucam całe, z całymi patyczkami, z gałązkami. I co? I te pomidory są w zasadzie bardzo podobne do pomidorów suszonych. Takie są gęste. Dużo soku z nich wyszło, bo on po prostu odparował przy tym długim pieczeniu. O, ale listki sobie zostawiamy, bo tu jest mnóstwo bazylii u mnie, różnych ziół. O, tylko patyki takie twardsze wyciągam. Naładowałam tych badyli. No i gotowe. To wrzucam. Trochę, słuchajcie, startego takiego twardego sera. Ja używam jakichś takich twardych typu parmezan, jakieś podróbki, co tam jest w sklepie u nas. Już był taki twardy, bo go trzymałam bez woreczka, że musiałam resztkę porąbać siekierą, żeby sobie palców nie zetrzeć przy okazji. I co? Wrzucam tu trochę tego serka. U mnie orzeszki piniowe, mogą być jakiekolwiek, jakie lubicie. Jak macie swoje włoskie, jakieś inne, to fru. O, trochę wrzucę tych orzeszków. Chodź tu. Włączamy. Ciekawe, ile to będzie trwało. No i już, gotowe. Można sobie bardziej to zmiksować, jeszcze przemieszać. Pyszne. Nic nie trzeba. Nie trzeba soli, pieprzu. Nic do tego. O matka, jakie dobre. To już jest z olejem, z oliwą. No widzicie, ile czasu trwało. Tylko bym sobie mocniej to jeszcze zmiksowała, ale nie będę Was tu zanudzać. No i co? Tam rzuciłam kanapkę wcześniej. A w międzyczasie jeszcze coś zrobimy. Na chwilkę się pozbyłam męża. Pojechał coś załatwić. Więc mu tu przygotuję od razu coś fajnego na kolacyjkę. Pamiętajcie, najpierw to trzeba wypić, nie? A to wyrzucić chyba tą kulkę. Czy odwrotnie? Chyba odwrotnie. Nóż. Noża też nie mam. Dobra, tu jest jakiś. I co? Wystarczy sobie pokroić taką mozzarellkę. Mnie nie widać na białym talerzu. Ale tu jest. I to się pięknie komponuje, słuchajcie, z tymi konfitowanymi. Naprawdę, to jest po prostu pyszne. Można sobie poukładać, polać tym sosikiem później.
U mnie wszyscy to uwielbiają, naprawdę. Nic więcej nie potrzeba. Wyciągam taki słoik i mam tyle pomysłów na różne dania. Już nie wspomnę, że jak robicie na przykład zupę pomidorową albo spaghetti, takie najprostsze dla dzieci, z samym sosem pomidorowym. Tak się dołoży tych konfitowanych, to smak jest tak cudowny, podbity. Nie potrzeba już mięsa, nie potrzeba nic więcej, naprawdę. Tam już jest olej, to już jest tak bardzo smaczne i przepełnione smakami wszystkimi, że tam już nic nie potrzeba, więc można zrobić bardzo szybkie, takie ekspresowe posiłki z tych pomidorków konfitowanych. No i patrzcie, i jest taki talerzyk. Można sobie ozdobić, a nie mam czym. Wszystko wylądowało w sałatce. O, tu jest liść. Proszę. Pięknie. Tu się pali grzanka chyba. Może nie. O! No, mogłam poczekać, ale nie poczekałam. No i co? Grzaneczka do tego. Troszkę takiego pesto. No i co? Co więcej trzeba? Cyk. I mamy tak. Taki talerzyk. Tutaj sałatka, której nie widać w środku, tak? Co jest, bo wszystko wylądowało na dnie. Ale będzie potem widać. Wymieszam. Mam pyszną kolację dzisiaj. Po prostu niebo w gębie. Nic więcej mi nie potrzeba.